Niewielka placówka muzealna znajdująca się na terenie zabytkowego fortu Santiago w Manili to świątynia pamięci dedykowana bohaterowi narodowemu Filipin. José Rizal, żyjący pod koniec XIX wieku lekarz, był orędownikiem pokoju i równouprawnienia Filipińczyków. Przekraczając próg budynku będziemy mogli uczestniczyć w ostatnich dniach życia Rizala, poznać jego historię, twórczość i poglądy. Sanktuarium Rizala to tylko mały kawałek większego kompleksu obronnego miasta. Fort zbudowany wzdłuż nabrzeża rzeki Pasig miał kontrolować ujście portu i miasto. W ostatnich latach hiszpańskiej okupacji stał się również więzieniem dla działaczy ruchu wyzwoleńczego na Filipinach. Zwiedzanie zaczniemy od poznania historii Filipin, przedstawionej za pomocą osi czasu. Znajdziemy na niej również wszystkie wydarzenia związane z działalnością niepodległościową Rizala. Ekspozycja muzeum jest podzielona na 5 części. Pokój kontemplacji to wystawa składająca się ze słynnych cytatów, które oddają poczucie patriotyzmu oraz jego determinację w walce o wolność Filipin. Rizal został osadzony w Intramuros w 1896 roku. W przeddzień egzekucji ze smutkiem napisał do rodziny pożegnalny list, którym prosił o przebaczenie. W tej sali zapoznamy się m.in. z listami, które pisał w niewoli. Z pokoju kontemplacji przejdziemy pod celę więzienną, do której nie ma bezpośredniego dostępu. Z oddali możemy jedynie oglądać osamotnionego Rizala. Następna sala to gra światła i dźwięku, gdzie głównym tematem jest proces Rizala. Przechodząc do kolejnej ekspozycji, cofniemy się w czasie. Odwiedzając ten specyficzny wehikuł czasu, będziemy mogli obejrzeć wszystkie rzeczy, które towarzyszyły młodemu Rizalowi, gdy dorastał i zdobywał wykształcenie. To przedmioty codziennego użytku jak odzież, książki, fotografie i inne drobiazgi. W tej sali zobaczymy również okazały zegar ścienny, a centralne miejsce w pomieszczeniu zajmuje ogromny obraz przedstawiający egzekucję. W rogu sali, w szklanej gablocie, umieszczono urnę z kością Rizala, w której nadal znajduje się śmiercionośny pocisk. Następna ekspozycja obrazuje potęgę mitu José Rizala w kulturze i życiu codziennym Filipin. W pomieszczeniu zobaczymy wszystko, co nawiązuje lub nosi imię Rizala. Są to kolekcja monet i znaczków z jego podobizną, obrazy, portrety i rzeźby wykonane przez Filipińczyków. W muzeum znajdziemy także mapę Filipin, na której zaznaczono wszystkie ważne miejsca związane z José Rizalem, a także mapę świata z odwiedzonymi miejscami. Na koniec możemy zasiąść w multimedialnym pomieszczeniu, w którym wysłuchamy ostatniego arcydzieła Rizala. Pierwotnie niezatytułowany rękopis przekazał swojej siostrze dzień przed egzekucją, ukryty w lampie naftowej. Dziś poemat znany jako Ultimo Adios, Ostatnie pożegnanie, jest uznawane za jedno z największych arcydzieł poezji hiszpańskojęzycznej XIX wieku. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!